W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu okoliczności śmierci generała Pattona, jednego z najbardziej legendarnych dowódców w czasie II wojny światowej. Jak mówi oficjalna historia, Patton miał zginąć w przypadkowym wypadku samochodowym, do jakiego doszło w Niemczech w grudniu 1945 roku. Czy tak rzeczywiście było? Był poranek 9 grudnia 1945 roku, gdy generał George Patton wraz ze swoim kolegą, generałem Hobartem R. Gayem, wsiedli do służbowego Cadillaca. Za jego kierownicą siedział kapral Horace Woodring. Chwilę później auto Pattona opuściło Bad Neuheim i zaczęło kierować się na południe Niemiec, w okolice Mannheim, gdzie generał zamierzał zapolować na bażanty. Za Cadillaciem Pattona podążała wojskowa ciężarówka prowadzona przez sierżanta Johna Spruce'a, w naczepie której siedział pies generała. W okolicach Salzburga Patton wysiadł z samochodu, aby obejrzeć ruiny dawnego rzymskiego fortu. Gdy powrócił do samochodu, miał przemoczone buty. Usiadł więc obok Woodringa, aby ogrzać nogi w strumieniu ciepłego powietrza z klimatyzatora. Kilkanaście kilometrów dalej samochody Pattona zatrzymały się koło posterunku żandarmerii, która sprawdziła dokumenty pasażerów. Podczas tego postoju Patton ponownie usiadł obok generała Gaya, a na przednim siedzeniu samochodu kazał usadowić swojego psa. Samochody ponownie ruszyły. Po jakimś czasie znowu musiały się zatrzymać z uwagi na zamknięty przejazd kolejowy. Patrz, 4 gwiazdki. W Europie został ostatni generał. To musi być Patton. To on. Psia krew. W rezultacie tego uderzenia generał Gay spadł na podłogę samochodu, a Patton został wyrzucony do przodu i uderzył głową w przegrodę oddzielającą kierowcę od pasażerów. Poczuł bardzo silny ból kręgosłupa, a z nosa zaczęła mu płynąć krew. Zdołał jednak wykrztusić jeszcze z siebie słowa: chyba mnie sparaliżowało. Pół godziny później wojskowy ambulans zabrał zesztywniałego Pattona do szpitala polowego amerykańskiej armii w okolicach Heidelbergu. Gdy ambulans przybył do szpitala, dyżurny lekarz, kapitan William Dwayne Jr., obejrzał Pattona, ale nie podjął dalszych działań medycznych. Wszyscy lekarze byli zdania, że potrzeba jedynie czasu, aby generał wygoił się z doznanych ran i odzyskał czucie. Ale mocno mylili się. Patton zmarł 21 grudnia 1945 roku z powodu, jak zapisano w karcie medycznej, nagłego zatrzymania akcji serca. To wszystko wyglądało bardzo dziwnie. Ale potem, gdy trzeba było przygotować ciało Pattona do pochówku, sytuacja stała się jeszcze bardziej dziwną. Okazało się, że szpital nie ma nikogo, kto mógłby ubrać zwłoki generała i nie dysponuje żadną trumną. Żona generała, Beatrice Patton, która przybyła do szpitala, była zaskoczona tym, że musi o wszystko prosić, aby przygotować ciało męża do pochówku. Uważała, że jej mąż, bohater wojenny Ameryki, ubóstwiany przez rodaków, powinien mieć szczególne względy w tym zakresie. A tymczasem było zupełnie odwrotnie.
Ale potem było jeszcze gorzej. Gdy Beatrice Patton wyraziła wolę, aby pochowano jej męża w West Point, najważniejszej amerykańskiej uczelni wojskowej, której Patton był również absolwentem, nie zgodziło się na to dowództwo amerykańskiej armii. Ostatecznie zdecydowano pochować Pattona na cmentarzu wojennym w Ham, położonym na terenie Luksemburga. I tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia odbył się jego pogrzeb. Jednak pomimo tego, że wzięły w nim udział setki ludzi, był to bardzo skromny pogrzeb. Na pogrzebie nie było generała Dwighta Eisenhowera, głównodowodzącego alianckich sił w Europie. Nie było również prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana ani jego wysłannika. Dla wielu kolegów Pattona, biorących udział w tej uroczystości, było to niesłychanie dziwne zachowanie. W końcu zginął jeden z najbardziej walecznych amerykańskich generałów, do którego szacunek mieli nawet sami Niemcy. Ale potem miały miejsce jeszcze bardziej dziwne zdarzenia. Wprawdzie podjęto śledztwo w sprawie wypadku Pattona, ale bardzo szybko przyjęto w nim wersję, że był to nieszczęśliwy wypadek. I równie szybko to śledztwo zostało zamknięte. Tymczasem istniały poważne wątpliwości odnośnie tego, czy rzeczywiście był to nieszczęśliwy wypadek. Największa z tych wątpliwości dotyczyła sprawcy wypadku. Robert L. Thompson jechał bowiem ciężarówką, która została ukradziona z jednostki, co samo w sobie było poważnym wykroczeniem. Jakby tego było mało, Thompson jechał nią będąc pod wpływem alkoholu, a w kabinie ciężarówki znajdowały się dwie inne osoby, czego zabraniał wojskowy regulamin. Ale Thompson nie został pociągnięty za te wykroczenia do odpowiedzialności. Prowadzący oględziny miejsca zdarzenia, porucznik żandarmerii Peter Babalas, nie raczył nawet zbadać zawartości alkoholu we krwi Thompsona. Co ciekawe, w sporządzonym przez żandarmerię raporcie na temat wypadku wymieniono jedynie Franka Krumera, który był niemieckim pracownikiem cywilnym jednostki, w której służył Thompson, ale nie wymieniono drugiego pasażera jego ciężarówki. Zresztą całe oględziny miejsca wypadku zostały przeprowadzone bardzo pobieżnie. W rezultacie tego wiele dowodów w ogóle nie zostało wziętych pod uwagę. Za to nie wiadomo dlaczego porucznik Babalas usiłował aresztować kierowcę Pattona, kaprala Woodringa, chociaż ostatecznie do tego nie doszło wskutek zdecydowanej interwencji generała Geja. Jakby tego było mało, kilka dni później sprawca wypadku, Robert Thompson, niespodziewanie zniknął. Według oficjalnej wersji dowództwa amerykańskiej armii Thompson miał zostać wywieziony do Wielkiej Brytanii w obawie przed możliwym linczem ze strony byłych żołnierzy Pattona, ubóstwiających swojego dowódcę. Zniknął także Frank Krumer, drugi pasażer ciężarówki Thompsona, a trzeci z nich już na zawsze pozostał anonimowy. Potem zaczęły ginąć akta. Między innymi zniknęła dokumentacja wypadku wraz z raportem końcowym porucznika Babalasa. Zniknęły również inne raporty żandarmerii na temat tego wypadku. Zniszczeniu uległy również akta personalne sierżanta Roberta L. Thompsona. Zniknął także późniejszy raport generała Jeffreya Case'a, przyjaciela Pattona, który przeprowadził samodzielne śledztwo w sprawie tego wypadku. Rodzi się więc uzasadnione pytanie, kto i dlaczego miał motywy, aby doprowadzić do śmierci Pattona. The first 4 hours we passed over a destroyed land, utterly destroyed. You who have not seen it do not know what hell looks like from the top. That's what Germany looks like.
that Austria looks like. That's what any place that the 8th Air Force and the 3rd Army worked on looks like. Zacznijmy od tego, że gdy zakończyła się wojna, Patton był już wielkim bohaterem. Nikt tak jak on nie uosabiał bohaterstwa amerykańskich żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej. Można się było o tym przekonać 7 czerwca 1945 roku, gdy Patton zawitał na chwilę do Bostonu. Tysiące Amerykanów zgotowały mu tam przyjęcie, o jakim nie mógł marzyć nawet amerykański prezydent. Patton stał w odkrytym samochodzie, prezentując Bostończykom 24 błyszczące gwiazdki na naramiennikach, patkach kołnierza, czapce i na kaburze swojego osobistego pistoletu. Na palcach jednej z dłoni połyskiwały 3 sygnety. W drugiej dłoni, okrytej białą rękawiczką, trzymał szpicrutę. Jego majestatyczna postura zrobiła ogromne wrażenie na mieszkańcach Bostonu. Generał był wówczas u szczytu swojej popularności. Kochały go amerykańskie tłumy, a w Europie cieszył się poważaniem zarówno po stronie zwycięzców, jak i pokonanych. Ale Patton nie zamierzał spocząć na tych laurach. Na Dalekim Wschodzie trwała jeszcze wojna z Japonią i Patton chciał tam jechać, aby zdobyć kolejne laury wojennej sławy. Na to jednak nie zgodził się generał Eisenhower, który postanowił obarczyć go zadaniem denazyfikacji Niemiec, licząc po cichu na to, że tym razem Patton nie wywiąże się z powierzonego mu zadania. Nowa rola szybko sfrustrowała Pattona. Do tego stopnia, że w swoim dzienniku zapisał: chwilami mam wrażenie, jakbym zbliżał się do kresu tego życia. Ale w lecie 1945 roku Patton zrobił coś, co mocno oburzyło amerykańską elitę polityczną, rozumującą przyszłość wyłącznie w kategoriach wyborczej wygranej. W czasie jednego ze spotkań z dziennikarzami Patton oświadczył bez ogródek, że partia narodowo-socjalistyczna w hitlerowskich Niemczech nie różniła się aż tak bardzo od demokratów i republikanów w Stanach Zjednoczonych. Ta wypowiedź skonsolidowała przeciwników generała w kręgach amerykańskiej władzy z Eisenhowerem na czele. W rezultacie tego doprowadzili oni do jego całkowitego zmarginalizowania. Pattonowi powierzono bowiem dowództwo 15. amerykańskiej armii, która istniała tylko na papierze. W praktyce Patton miał zająć się napisaniem historii działań amerykańskiej armii podczas niedawno zakończonej wojny. To zadanie jeszcze bardziej go sfrustrowało. Dla oponentów Pattona było jasne, że jego wojenna sława wcześniej czy później obudzi w nim polityczny instynkt, co sprawi, że zacznie on ubiegać się o amerykańską prezydenturę. Powojenne czasy wydawały się nawet temu sprzyjać. Interesy niedawnych sojuszników Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego coraz bardziej się rozchodziły. Wszystko zmierzało nieuchronnie do nowej światowej wojny, którą Patton od dawna brał pod uwagę. A to mogło stać się kolejnym czynnikiem, który mógł wyzwolić jego polityczne ambicje, które na pewno sięgnęłyby prezydentury. Rozumiał to dobrze generał Eisenhower, ale zaczął to rozumieć również prezydent Harry Truman, który zamierzał wygrać następne wybory prezydenckie. Tak czy inaczej, w lecie 1945 roku Patton stanął na drodze tych, którzy myśleli o tym, jak uwieńczyć swoją karierę w fotelu amerykańskiego prezydenta i zapisać się na trwałe w amerykańskiej historii. Czy zatem za tajemniczym wypadkiem Pattona i jego śmiercią stali jego polityczni przeciwnicy w kręgach amerykańskiej władzy?
Bardzo wiele na to wskazuje. W związku z licznymi prośbami, abym poszerzył wątek Izraela, poruszony w filmie o Ukrainie, który nosił tytuł W obronie jedności i suwerenności, w następnym filmie przedstawię historię izraelskiego państwa i jego perspektywy. Ten film zatytułowałem Przyszłość Izraela. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memoriae, czyli prawo pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Jus Memoriae jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom kanału Zakazane Historie, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam Państwa do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.